Świat motocyklowy, branża cały czas się zmienia. Pojawiają się nowe technologie i rozwiązania i również te dotyczące podeszwy. I dzisiaj chcę Wam pokazać nową technologię, którą będziecie mogli spotkać w butach od Revita w sezonie 2026, bo będzie kilka modeli opartych właśnie na tej technologii. I Wam wyjaśnię, o co tutaj chodzi, bo w sklepie będzie ciężko rozebrać taką podeszwę na czynniki pierwsze. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy materiał. Technologia FlexBlade. Zawsze Wam powtarzam, że podeszwa w bucie motocyklowym to jest bardzo ważny element konstrukcyjny buta motocyklowego. Stabilność na podnóżkach i poza motocyklem. Wygoda, komfort, do tego jeszcze oczywiście bezpieczeństwo, bo przecież ta sztywność poprzeczna podeszwy motocyklowej to nie jest przypadkowa. To wszystko wpływa na to, jak się jeździ na motocyklu i w jaki sposób odbieramy takiego buta motocyklowego. Podeszwa FlexBlade to tak naprawdę warstwy. Tutaj kluczem są warstwy. Revit ostatnimi czasy w odzieży motocyklowej zaczął to mocno dostrzegać i mocno podkreślać, więc i w podeszwie okazuje się, że warstwy mogą być istotne i warstwy dają pewną niesamowitą możliwość i elastyczność, ponieważ można podeszwę dopasować do obuwia, do stylu jazdy. I zaraz Wam to pokażę, bo chociażby tutaj mam właśnie podeszwy FlexBlade, z jednej strony buta takiego miejskiego, a z drugiej strony właśnie buta, który jest takim butem adventurowo-touringowym. Ale powiedzmy sobie od samego początku, o co tutaj chodzi w tej technologii FlexBlade. To jest podeszwa, która jest mocno inspirowana butem biegowym. Tutaj nawet już Revit poszedł krok dalej. Ostatnimi czasy popularne były buty, połączenie takiego buta outdoorowego i motocyklowego. Jest wiele takich modeli. Natomiast tutaj mamy krok dalej w kierunku sportu, bo mamy taką podeszwę inspirowaną butem biegowym. Więc pierwsze, o czym powinienem wspomnieć, a czego nie widać tak naprawdę, to jest to, że charakterystyczne dla buta biegowego jest to, że wspiera trochę aktywną taką pozycję stopy, czyli pięta jest podniesiona do góry, palce są delikatnie niżej. I tak jest właśnie w tej podeszwie, w tych butach z technologią FlexBlade. Więc to będzie wspierało taką aktywniejszą pozycję i też będzie oczywiście poprawiało komfort podczas chodzenia poza motocyklem. I tutaj mamy trzy podstawowe warstwy, które są w takiej podeszwie. Mamy warstwę zewnętrzną, która jest wykonana z gumy. To może być warstwa z różnym bieżnikiem, w zależności od tego, z jakim butem mamy do czynienia, więc tutaj Revit może sobie przygotować odpowiednią podeszwę dla odpowiedniego buta. Mamy warstwę środkową, czyli piankę, która amortyzuje, pochłania wibracje. Bardzo ważny element całej tej podeszwy. No i mamy oczywiście wkładkę, która bezpośrednio dotyka naszej stopy. To jest wkładka, która już jest autorską wkładką Revita. To nie jest Ortholite. I to jest wkładka, która poprawia cyrkulację powietrza. Więc jeżeli mamy do czynienia na przykład z butem z membraną, no to ta wkładka może być tutaj ważnym elementem, bo będzie poprawiała działanie po prostu membrany i odprowadzanie tej wilgoci. Ale oczywiście to są trzy warstwy, które niekoniecznie definiują buta motocyklowego, bo przez to, że mamy tutaj różne mieszanki, to wcale nie jest jakoś sztywna ta podeszwa. Dlatego pojawia się coś, co jest niezwykle istotne w tej technologii FlexBlade, czyli poliamidowa płytka. Poliamidowa płytka, która po pierwsze poprawia sztywność poprzeczną podeszwy. Dzięki temu może ten but spełniać po prostu certyfikat buta motocyklowego. Ta podeszwa jest sztywna poprzecznie, ale przez to, że jest dość elastyczna, to wspiera komfort chodzenia, więc to jest tutaj myślę, że duży atut w ogóle tej technologii. Udało się połączyć podeszwę komfortową z podeszwą motocyklową. I oczywiście gdzieś tutaj z tyłu jeszcze napięcie, mogą być dodatkowe wzmocnienia w zależności od tego, z jakim butem mamy do czynienia. Tutaj w tym undercutie możecie zauważyć właśnie wyraźne takie wzmocnienia, jeszcze napięcie, trochę inspirowane butem offroadowym, MX-owym, ale zdecydowanie lżejsze. To są protektory, te zabezpieczenia dopasowane po prostu do buta. Także Revitowi udało się stworzyć podeszwę, która po pierwsze daje możliwość dostosowania podeszwy do obuwia. Oprócz tego jest to podeszwa niezwykle lekka, która świetnie łączy właśnie ten świat sportowy, buta biegowego z butem motocyklowym. W sezonie 2026 będziecie mogli kilka modeli takich zobaczyć właśnie z podeszwą FlexBlade, więc nie zdziwcie się, jeżeli coś takiego pojawi się na półce. Zresztą na pewno zwrócicie uwagę na te buty, bo
One też design mają niezwykły. Ocenicie to zresztą za niedługo sami. Będę Wam prezentował te buty na kanale z bliska, natomiast to są szczególne buty, myślę, że w tej kolekcji. Natomiast myślę, że technologia FlexBlade i te modele, które zobaczycie na półkach sklepowych, wyznaczają pewien kolejny trend i kierunek, i to jest kolejny krok w połączeniu świata outdoorowego, świata sportu z motocyklowym, i mnie osobiście akurat to połączenie świetnie pasuje. I z miłą chęcią będę oglądał, co się będzie dalej jeszcze pojawiało, jeżeli chodzi o buty oparte właśnie na podeszwie FlexBlade. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się ta technologia podoba i co sądzicie. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!